Jeśli spytalibyście się przeciętnej osoby, która ogląda Naruto, co sądzi o samurajach, powiedziałaby coś w stylu: samuraje są ogólnie fajni, lubię japońską kulturę, to tacy europejscy rycerze, ale z długimi mieczami i kwiatami wiśni. No po prostu piękna sprawa. Ale ja pytałem, co sądzisz o samurajach w Naruto? W Naruto? Jakich znowu samurajach? Przecież Naruto jest o ninjach i przestań bredzić. Nie wiem nic o żadnych samurajach, musiałeś oglądać jakieś fillery albo coś takiego. I ja się takim osobom w ogóle nie dziwię, bo samurajowie praktycznie w Naruto nie występują. Zostają nam przedstawieni pierwszy raz w wątku dotyczącym szczytu 5 Kage, kiedy Kage z największych wiosek spotykają się na szczycie w skutym lodem kraju żelaza, żeby rozmawiać o Akatsuki. Ale zacznijmy od samego początku. Kraj żelaza to miejsce, które nie jest zamieszkane przez ninja i nie może być przez nich zamieszkiwane. Żyją tam tylko samurajowie, którzy chronią tego kraju. Kraj ten do tej pory nie brał też udziału w żadnych walkach i wojnach shinobi. Samurajowie mają inne zdolności niż ninja oraz noszą zbroję, mają też maski, które służą do walki z shinobi używającymi trucizny. Na głowę zakładają hełmy z radiami, które pomagają im się między sobą komunikować, a zbroje, które noszą, są nawet wytrzymałe, bo potrafią przez krótki czas wytrzymać atak Amaterasu. No i zbroje te oczywiście wyglądają jak zbroje samurajów, takich, których znamy z naszego świata. Do walki oczywiście używają, tak jak nasi samurajowie, mieczy. Ciekawostka, rogi na głowie, a tak naprawdę na hełmie, który noszą, świadczą o wyższej randze samuraja nad innymi, czyli jeśli ktoś ma rogi, to znaczy, że jest wyższej rangą niż inni samurajowie. No i skoro znamy już jakieś podstawowe informacje o samurajach, to co oni w tym Naruto w ogóle robią? Niby pokazani zostali trochę późno, jak na trwającą już historię, ale mamy w końcu coś nowego, inny koncept żołnierzy, więc w sumie ostatecznie to fajnie. Ale czy na pewno aż tak fajnie? Jak walczą samurajowie? Używają czakry na mieczach. I to w sumie tyle? Super sprawa, co nie? Taka bardzo oryginalna rzecz, której po pierwsze nie jest w stanie oczywiście zrobić nikt w całym uniwersum Naruto. I w ogóle super, mamy nową nację samurajów, juhu. Ale zróbmy się trochę poważniejsi. Samuraje wyglądają, jakby Kishimoto chciał na siłę, aby byli straszni, żebyśmy czuli do nich respekt, żeby nie można było podważyć ich siły. Mimo jednej umiejętności, którą ciągle używają do walki. I spokojnie w tym filmie wspomnę jeszcze o tych mieczach jakoś 10 000 razy, więc się na to przygotujcie. No, ale samo stworzenie samurajów to już jest strasznie dziwna rzecz, którą zrobił Kishimoto. Patrząc na to, po co tworzyć nową frakcję, nową jednostkę, tak naprawdę, jeśli zastanowimy się, jak przedstawieni są ninja w Naruto, to są to osoby, które wykonują misje, głównie na nich walczą, albo walczą z kimś, albo walczą z innymi wioskami. W każdym razie realizują jakieś interesy lub zarabiają pieniądze poprzez walkę i robią to często na misjach. Więc śmiało można nazwać ich, myślę, że żołnierzami. Więc skoro mamy już żołnierzy, to samurajowie to żołnierze tylko słabsi. Psuje to dosłownie koncept wojsk w świecie Naruto, no jest to strasznie dziwne. Tym bardziej, że jeśli samurajowie nie mają żadnych osobnych umiejętności, nowych jutsu, albo czegokolwiek, co by ich wyróżniało, no naprawdę, nie będę tutaj liczył tego, że samurajów wyróżnia to, że są samurajami, albo że wyglądają jak samurajowie. Bez przesady. Bo taka rozmowa nie ma po prostu żadnego sensu. Naprawdę, jeśli mieliby coś, co by ich wyróżniało lub czyniło silniejszymi w jakimś stopniu w porównaniu do ninży, albo przez to, że są w jakiś sposób silni, sprawiało, że są też wrażliwi na coś, to miałoby to jakiś sens, a te postacie są dosłownie jedną wielką słabością i wrażliwością na wszystkie możliwe ataki. Jest to tym bardziej dziwne, że przecież każda postać do tej pory jest shinobi, a nie samurajem. W dodatku samuraje, odkąd zostają nam przedstawieni, dosłownie nic nie robią. Zaczynając od rzezi, którą przeprowadził na nich Sasuke, który morduje ich jeden za drugim. Dosłownie wycina jak las. Ja rozumiem, że Sasuke jest wtedy bardzo silny, ale nie postawić mu żadnego oporu na tylu straconych ludzi, którzy tam byli, śmiech na sali. Kurczę, no naprawdę, jeśli było ich tak dużo, to powinni postawić chociaż częściowy opór. Chociaż żeby było widać po Sasuke, że się musi trochę postarać. Tym bardziej, że walczą mieczem całe życie, a Sasuke walczył z nimi mieczem, więc rozumiecie mój punkt widzenia. No, ich specjalna umiejętność to pokrycie miecza czakrą, co jest tak nudne, ale wspominałem już o tym wcześniej. Jedyną postacią, która wyróżnia się na tle tych wszystkich pionków, jest ich przywódca Mifune, który jako jedyny jest w ogóle jakoś nazwany i ma osobne imię i wygląd. Wyróżnia go też backstory, które ma, co już jest dużym plusem, no i które bądź co bądź jest trochę ciekawe i rodzi kiełek nadziei, że samuraje mogą być ciekawym konceptem, który ewoluuje dobrze w Naruto. No ale skupmy się najpierw na backstory. Ono opiera się głównie o walkę Mifune z Hanzo. W tej walce wszyscy inni przestraszyli się Hanzo, a Mifune jako jedyny stawił mu czoła, chcąc ochronić towarzyszy. Podczas ich bitwy Kusarigama Hanzo złamała wzdłuż miecz Mifune i uderzyła jego głowę, zatruwając go. I to skończyło walkę. Ale za to, że Mifune podjął walkę z Hanzo, Hanzo powiedział mu
o swoich przekonaniach i uznał jego wiarę i siłę i odwagę i dał Mifune antidotum na truciznę, którą go zatruł. Więc tak, Mifune jest walecznym, odważnym samurajem, reprezentuje dobre wartości i warto go wyróżnić, ale poza tym jego arsenał charakteryzuje się tym, że ma miecz. Jak każdy inny samuraj, czyli ma miecz. I mimo, że macha nim całe życie, to samurajowie nie pokonują przez całą historię żadnego istotnego przeciwnika, nie licząc tego, że Mifune później, jak już jest stary, pokonuje wskrzeszonego Hanzo, to poza tym nie pokonują oni praktycznie nikogo istotnego. Podczas wojny walczą też z białymi Zetsu, no i całe szczęście chociaż z nimi sobie radzą, ale powiedzieć, że pokonanie białych Zetsu to jest coś istotnego, to jest naprawdę bardzo duże naciągnięcie i to na bardzo dużą korzyść samurajów. No dobra, ale zatrzymajmy się przy czwartej wielkiej wojnie ninja. Dołączają oni wtedy do zjednoczonych sił shinobi, aby walczyć z Obito, no i ja sam nie wiem, co oni tam robią. A nawet jeśli chcemy jakoś usprawiedliwić ich rolę w wojnie, bo ja rozumiem, że niektóre głosy powiedzą, że oni są po to, żeby Kage mieli się gdzie spotkać na neutralnym gruncie, no ale można to samo zrobić po prostu z neutralną wioską, tylko ninja, nie muszą to być samurajowie, którzy i tak przez resztę historii będą useless. No i skoro tak mała frakcja jak samurajowie dołączają do wojny, to gdzie wszystkie inne małe wioski, jak Dźwięku, Trawy czy Deszczu? I możecie mi napisać, że przecież te małe wioski, jak na przykład Dźwięku, stworzona przez Orochimaru, ta wioska była zła i jest nastawiona wrogo, więc dlatego nie dołączyli do wojny. Ale ja tego tak nie traktuję, bo skoro cały świat jest zagrożony, to właśnie wszystkie wioski, i to szczególnie te małe, powinny dołączyć do sił shinobi, bo tylko wtedy mogą przetrwać, bo one z założenia miałyby mniejsze szanse pokonać przeciwnika w pojedynkę. Przy okazji rozumiem też, że trzeba pokazać, że w walce z takim niebezpieczeństwem każda siła się liczy i stąd samurajowie. Ale w takim razie, gdzie są te wioski, które wymieniłem wcześniej? Bo tak naprawdę mamy tylko 5 najsilniejszych i samurajów. Oni dosłownie nie powinni mieć możliwości pojawienia się tam i usunięcie ich w kontekście całej historii dosłownie nic by nie zmieniło. A jeśli usunięcie tak dużej frakcji w kontekście całej historii nic nie zmienia, to ktoś tu się powinien zastanowić, po co bezużytecznie zapisał tyle kartek papirusu. Pomyślicie pewnie teraz, że strasznie się uwziąłem na tych samurajów i najchętniej wywaliłbym ich całkiem z Naruto, ale to nie jest prawda. Bo pomyślcie sobie, jaki potencjał ma ten ogólny koncept kraju żelaza, a nawet nie samego kraju żelaza, co kraju pokrytego lodem i śniegiem, bo szczyt 5 Kage, jeśli o to chodzi, jest genialny, choćby pod względem zmiany scenerii, bo przechodzimy nagle na zimę, co zmienia dosłownie wszystko dookoła. No i jeśli zmienia wszystko dookoła, to zmienia też krajobraz. Krajobraz, który staje się niesamowicie ciekawy, plus odblokowuje też nowe możliwości i sytuacje, które mogą mieć miejsce właśnie przez śnieg i lód. A wcześniej śniegu nie mieliśmy w ogóle. W dodatku pomyślcie, jak fajnym konceptem byłaby wioska lodu, tym bardziej, że użytkownika lodu znamy z pierwszych stron Naruto i jest to oczywiście Haku. Jeśli nawet nie wioska, to niech samurajowie mają swoje własne unikalne umiejętności związane z lodem lub śniegiem. Czy nie zaczęliby oni wtedy być choć trochę useful? No mam nadzieję, że tak, a nawet jeśli nie useful i moja nadzieja jest marna, to przynajmniej wyróżnialiby się czymś i mieliby szansę na zajebisty design i ciekawe umiejętności, a nie tylko miecze. Wiem, że czepiam się w tych filmach tych mieczy, ale zresztą mówiłem, że się będę czepiał. Nie zrozumcie mnie źle, miecze są zajebiste, ale robienie osobnej frakcji tylko po to, żeby miała tą jedną umiejętność, która niczym się nie wyróżnia od zwykłego miecza, jest on po prostu pokryty czakrą. Oczywiście najlepszą rzeczą byłoby zrobić tam po prostu osobną wioskę, na przykład wioskę śniegu i wtedy to, co powiedziałem o zmienianiu samurajów, byłoby totalnie niepotrzebne, bo by ich nie było. I znowu uprzedzając komentarze, ja wiem, że w filmie Naruto jest wioska śniegu, ale proszę was, umówmy się, że o filmie teraz nie mówimy, tylko chcemy mieć poprawną wioskę śniegu w oryginale, okej? Wracam teraz do Haku, jest on właśnie przykładem tego, jakie nowe, ciekawe jutsu mogłyby powstać z takiego obrotu historii, bo widzieliście, żeby ktoś inny używał na przykład luster? W wiosce śniegu mogłoby być tam też dużo użytkowników lodu, takich jak Haku i ja wiem, że był już klan Yuki i oni mieli Kekekai lodu, ale właśnie na zasadzie wioski liścia, która miała dużo użytkowników ognia za sprawą Uchiha, kiedy jeszcze żyli, to wioska śniegu mogłaby też mieć dużo użytkowników lodu i byłoby to dużo ciekawsze niż jacyś nudni samurajowie. No i nawiązując jeszcze do filmu, tam styl lodu wygląda świetnie, więc tym bardziej szkoda, że mogliśmy mieć taką wioskę zamiast samuraj. No i niestety okazja na zrobienie zajebistego stylu lodu przepada właśnie wtedy, gdy okazuje się, że kraj żelaza zamieszkują samurajowie, a nie ma tam na przykład wioski śniegu z użytkownikami lodu. Widziałem też opinię, że taki styl lodu zrujnowałby unikalność Haku, no i jest w tym trochę racji, nie mogę temu zaprzeczyć, ale przecież wystarczyłoby zostawić jemu styl luster, który byłby wyjątkowy dla niego, bo z lodu można zrobić przecież tyle
ciekawych jutsu, że nie każdy musi używać luster. Zresztą Kishimoto robi już takie rzeczy, bo jak patrzymy chociażby na styl drewna Hashiramy i Yamato, to widać, że da się zrobić parę postaci korzystających z tego samego stylu. A samych umiejętności z drewna było bardzo, bardzo dużo. Szkoda samurajów, naprawdę, szkoda samurajów. Może Kishimoto, gdy ich prowadzał, miał jakiś pomysł, ale zdecydowanie rozwalił go po całości i tak naprawdę nie wiem jak wy, ale ja wolałbym solidną wioskę śniegu z użytkownikami lodu zamiast tych kasztanów. Dajcie znać, co sądzicie o pomyśle wywalenia samurajów całkowicie z historii. Może wy macie jakiś pomysł, jak powinna wyglądać ich historia, albo jaka frakcja powinna być dodana zamiast nich. Zostawcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek, aby więcej osób mogło zobaczyć ten film. No i zostawcie komentarz, co myślicie o tym, co dziś powiedziałem. Z mojej strony to tyle. Cześć!